Cześć! Przez kolejne kilka minut opowiem Wam o szpachlówkach marki Ball. Dowiecie się, jak dobrać odpowiednią do konkretnego rodzaju naprawy, jak uniknąć typowych błędów, jakie są różnice między poszczególnymi rodzajami oraz jak je aplikować. Mam na imię Przemek i jestem certyfikowanym lakiernikiem z wieloletnim doświadczeniem zdobywanym w autoryzowanych serwisach samochodowych. W firmie Ball pracuję jako technik zajmujący się przede wszystkim testami aplikacji powłok lakierniczych. Bohaterami dzisiejszego nagrania będzie 8 szpachlówek poliestrowych z oferty Ball. Dzielimy je na 4 grupy. Pierwsza grupa – szpachlówki konstrukcyjne. Do tej grupy zaliczamy szpachlówkę z włóknem szklanym. To fundament wzmacniający konstrukcję danego elementu, stosuje się ją przy dużych ubytkach po naprawach blacharskich. Druga grupa – szpachlówki wielozadaniowe. W tej kategorii znajdziemy szpachlówkę uniwersalną, czyli wszechstronny produkt do różnych napraw, szpachlówkę soft, miękką i łatwą w obróbce oraz szpachlówkę soft light, jeszcze łatwiejszą w szlifowaniu i bardzo lekką, co minimalizuje zwiększenie masy elementu. Trzecia grupa to szpachlówki wykończeniowe. Służą do wyprowadzenia finalnych powierzchni i wypełnienia drobnych rys. W tej grupie znajdziemy szpachlówkę finish oraz szpachlówkę natyskową, aplikowaną pistoletem lakierniczym. Ostatnia grupa to szpachlówki specjalistyczne. Do niej zaliczamy elastyczną szpachlówkę do plastiku, którą stosuje się np. do zderzaków z tworzywa sztucznego, oraz szpachlówkę z aluminium służącą do naprawy elementów narażonych na duże i szybkie zmiany temperatur. Tyle z teorii. Przejdźmy do praktyki. Na przykładzie prostej naprawy pokażę Wam aplikację dwóch wybranych szpachlówek. Uszkodzone miejsce na elemencie najpierw starannie rozszlifowujemy, stopniując odpowiednimi gradacjami papieru, a następnie zabezpieczamy podkładem epoksydowym, aby uzyskać ochronę antykorozyjną. Pamiętajcie, nie szpachlujemy na gołą blachę, ponieważ poliester nie zatrzyma ewentualnej korozji. Po utwardzeniu podkładu matowimy go bordową włókniną ścierną i odpuszczamy. Tak przygotowany element jest gotowy do szpachlowania. Naszą naprawę zaczniemy od szpachlówki z włóknem szklanym. Jej kluczowe cechy to bardzo niski skurcz objętościowy, doskonała przyczepność do podłoża i przede wszystkim zapewnia solidne wypełnienie ubytku oraz wzmocnienie osłabionych miejsc. Zawsze mieszajcie szpachlówkę z precyzyjnie odmierzonym utwardzaczem. Nigdy na oko. To może prowadzić do wad lakierniczych i problemów z przyczepnością. Informacje m.in. na temat proporcji mieszania znajdziecie na opakowaniu lub w karcie technicznej produktu. Podczas mieszania szpachlówki z utwardzaczem należy uważać, by nie doszło do zapowietrzenia, które podczas aplikacji może być przyczyną powstawania dziurek. Do aplikacji możecie używać szpachelki metalowej lub plastikowej. Wszystko zależy od charakteru lub miejsca naprawy. Szpachlówkę nanosimy zawsze w cienkich warstwach od mm do 3. Nie zaciągajcie grubych warstw, ponieważ im grubsza warstwa, tym więcej dziurek oraz większy skurcz. Grube warstwy pękają i znacząco utrudniają prawidłowe szpachlowanie. Po aplikacji szpachlówki nie musimy czekać do pełnego jej utwardzenia, ani nie musimy jej szlifować. Po zżelowaniu nierówności możemy ściąć szpachelką i od razu nakładać kolejne warstwy. W kolejnym etapie użyjemy szpachlówki z grupy wielozadaniowej, szpachlówkę Soft Light, która wyróżnia się bardzo niskim ciężarem właściwym, kremową konsystencją, łatwą aplikacją i przede wszystkim bardzo prostą obróbką, dzięki której możemy zaoszczędzić czas i materiały ścierne. Wy też wypróbujcie Soft Light, porównajcie i poczujcie różnicę. Wróćmy do naszego elementu. Po utwardzeniu szpachlówki, czyli około 20-30 minut, przystępujemy do finalnego szlifowania i przygotowania powierzchni pod aplikację podkładu. Szpachlówki Ball, podobnie jak inne materiały lakiernicze, są wybierane przez profesjonalistów w ponad 50 krajach. Jako technik przeprowadzam testy porównawcze różnych szpachlówek i wiem, jak rygorystyczne są kontrole jakości w Ball. Każda partia, zanim trafi na rynek, przechodzi szczegółowe badania prowadzone przez technologów, aby zapewnić najwyższą jakość produktu. Tyle ode mnie, życzę Wam łatwych i bezproblemowych napraw.